Cześć, wyciągam header z garażu i przestawiam go do nowej stodoły, bo niedługo ma do mnie przyjechać pewna rzecz i potrzebuję miejsca, a header na razie może stać w stodole. A co to będzie za rzecz, tego wam na razie nie powiem. Jedynie mogę wam podpowiedzieć, że często mnie prosicie, żebym to kupił. Header podpięty, teraz trzeba nim ostrożnie wyjechać. Jeszcze trochę mogę podjechać. Dobra, teraz zamknę drzwi od garażu i jakoś powoli wycofam. Idealnie, udało się na styk. Teraz mam duże podwórko, to jest gdzie manewrować, ale zastanawiam się nad przestawieniem blaszaka, bo on tak kiedyś został byle jak postawiony. A teraz to nie jest najlepsze miejsce. Tylko nie mam gdzie go przestawić, bo nie chcę go przenosić kilka razy, tylko od razu znaleźć dobre miejsce i niech tam zostanie. Już kilka filmów temu maiłem przejść się po gospodarstwie i pokazać wam moje pomysły na nowe budynki, ale ciągle coś mnie od tego odciąga. Może dzisiaj się uda. Specjalnie DLA was zrobię taką jakby wizualizację i powiecie mi, co o tym sądzicie. Czy tak mają stać budynki, czy inaczej. O, prawie połowa palety miodu. Całkiem szybko, myślałem, że dłużej to będzie trwało. I dojdzie kolejna rzecz do wywożenia do skupu. Na razie nic tu nie będę trzymał, więc jak postawię header na środku, to się nic nie stanie. Za daleko pojechałem, muszę trochę cofnąć. Tak będzie dobrze. Jeszcze zamknę drzwi. Ostatnio wpadłem na pomysł, żeby przestawić tunele z podwórka tutaj na pole i postawiać je wzdłuż aż do rowu. A dlaczego tak chcę zrobić? Bo będę mógł w stodole ustawiać palety. Zrobiłbym z niej duży magazyn i na dodatek mógłbym dokupić więcej tuneli, a na podwórku powiększyłbym wybieg DLA-kur i mógłbym ich mieć więcej. Tylko jak coś to dopiero po żniwach, żeby nie zmarnować zboża. No bo chciałbym postawić z 2 nowe tunele, ale nie mam już miejsca na gospodarstwie. A posiadanie 2 tutaj na polu i 2 na gospodarstwie byłoby bez sensu. Wolę mieć wszystko w jednym miejscu. Jeszcze miałem taką chwilową myśl, żeby je przenieść do lasu, ale tam nie mam wody ani prądu i musiałbym jakoś to tam doprowadzić, więc ten pomysł odpada. Pod ostatnim filmem pisaliście, że pole w lesie to słaby pomysł, bo zwierzęta leśne by mi zniszczyły uprawy. A co gdybym ogrodził to pole? Drzewo w lesie mam, tylko bym je zawiózł do tartaku i przerobił na deski i zrobiłbym taki byle jaki płot. Bo zalesianie odpada. Szkoda mi marnować tej działki, gdyby była głębiej w lesie, to nie miałbym wyjścia, ale ona jest na samym początku lasu. Wybrałem bardzo dobre miejsce na postawienie ula, dużo pól dookoła i blisko stodoły, czyli magazynu. Jak jeszcze postawię tam tunele, to będzie super. Będę tylko wjeżdżał do stodoły, ładował palety i jazda do skupu. A może obok tuneli na tym samym polu postawię kurnik i wtedy kompletnie wszystko będzie w jednym miejscu. Co o tym sądzicie? Mam podpięte 2 przyczepy i jadę po trot, bo ostatnio nie udało mi się całego pozbierać i zawieźć Markowi. Bo jak możecie pamiętać, zadzwonił właściciel skupu, żebym przyjechał po Ursusa. Wyciąłem ostatnie drzewa, które zostały na tej działce. No, całkiem ładne 2 kubki wyszły, potem zadzwonię do właściciela tartaku, niech je zabierze. A teraz wsiadam do traktora i ładuję trot na przyczepy.
O, widzę, że Marek coś robi. Dawno go nie widziałem pracującego. Cześć, co robisz? Cześć, właśnie skończyłem wymieniać wąż, bo coś się pocił. Już miałem chować maszyny, bo ostatnio wyjechałeś nimi i tak je zostawiłeś i nie wiedziałem, co mam robić. Sorry, bo przywiozłem ci trociny i akurat zadzwonił do mnie właściciel skupu, żebym przyjechał po Ursusa. I się spieszyłem, bo on nie miał za dużo czasu. Myślałem, że przywiozę ci jeszcze jeden transport, ale wyszło jak wyszło. Aha, a jakiego Ursusa kupiłeś i dlaczego jeszcze mi go nie pokazałeś? Kupiłem 914. Nie widziałem, że będziesz w domu i do przywozu trocin to on się nie nadaje, bo nie ma tura, a na 2 traktory to nie opłaca mi się jeździć. No 914 to już taki mocniejszy traktor. Pewnie zaraz będziesz szukał do niej maszyn. No pług będę musiał wymienić, bo skoro mam taki ciągnik, to nie opłaca mi się tymi trójkami robić, a czy resztę sprzętu będę wymieniał, tego nie wiem, bo talerzówka i kultywator to nówki i szkoda wymieniać. Jak będziesz miał gdzieś jakiś fajny pług, to daj znać. Dobra. A chcesz może kupić 2 wozy? No nie wiem, a masz chociaż je w dobrym stanie? Jeden jest cały zardzewiały i nie wygląda najlepiej, a drugi według mnie jest super. To przyprowadź je do mnie, obejrzę i ci powiem, może wezmę, może nie. Dobra, to potem przyprowadzę. A co z 30? Bierzesz ją ode mnie, czy nie? O, dobrze, że mi przypomniałeś, przyprowadzisz ją do mnie, bo chcę ją dokładnie obejrzeć i porobić kilka zdjęć, żeby wysłać klientowi. Spoko, czemu nie, tylko mi w niej nic nie popsuj, bo jak ty jej nie weźmiesz, to będę miał problem. Spokojnie, nawet jakbym coś uszkodził, to potem bym to naprawił. No ja myślę, dobra, to ja wysypuję trot i jadę po Ursusa i wozy. Dobra, przyczepy puste, ale na razie nie wstawiaj maszyn, bo może jeszcze potem ci trochę tego przywiozę, a teraz idę po Ursusa. Dobra, to ja czekam. Na razie jadę samą 30, a potem pojadę 914 z wozami. Proszę, musisz go umyć, bo trochę nim robiłem w polu. Za ile dni będę wiedział, czy go bierzesz, czy nie. Nie ma problemu, przed zdjęciami go umyję. A za ile dni to w sumie sam nie wiem, ale daj mi 2 dni. Ja go po swojemu posprawdzam i nawet jak ten kupiec go nie będzie chciał, to ja go wezmę. Tylko co tu w nim sprawdzać, jak ja go świeżo od mechanika po remoncie kupiłem. Ale ja i tak wolę go sprawdzić. A ile ty za niego chciałeś? Byliśmy dogadani na 23 000. Dobra, No to ty sobie oglądaj tą 30, a ja idę po wozy i 914. Jak dostanę 3000 za te wozy, to będę zadowolony. Raczej więcej mi Marek nie da, chociaż kto wie.
ale ten jest całkiem ładny. No zardzewiały, gdyby odmalować to też byłby spoko, tylko komu się by chciało go odnawiać. Ale ten Ursus się zbiera, nie to co 60. Muszę się do niego przyzwyczaić, bo jestem nauczony jeździć 60 i ona jest toporniejsza. I jak w niej daje gazu, to zanim ona się zbierze, to czas mija. A tutaj gaz i on rusza jak rakieta. No i co ja teraz mogę ci powiedzieć? Ten pierwszy jest ładny, jego mogę wziąć, ale ten drugi, no nie wiem, Nie wygląda najlepiej. A ile dajesz za ten pierwszy? mogę dać 3000. Daj 4 i zabieraj oba. Nie no, gdzie 4, maksymalnie 3700. Dobra, to ja ci je tam pod deskami postawię. No fajny ten Ursus, ale nieźle nim zasuwałeś tutaj. Zasuwać to będzie robota w polu, tylko kupię pług i rura. Pewnie tak. Dobra, to ja jadę, może później ci przywiozę trot. Nie no, cudownie się ten traktor zbiera. Idę po rower i jadę do skupu po samochód, bo może mi być potrzebny. Sad stoi, nikt go nie chciał. No nic, jak nikt go nie ukradł, to muszę dalej nim jeździć. A już myślałem, że będę miał pretekst, żeby kupić nowy samochód. Oczywiście żartuję, Seat to dobry samochód i szkoda by mi było teraz pieniędzy na nowy. Na razie muszę inwestować w gospodarkę. Jak będę miał za dużo pieniędzy, to wtedy będę myślał nad nowym samochodem.